No, jeżeli jesteś na Zawietrznej, to całe życie już wąchasz ten smród. Tak. Smród czyichś pieniędzy i twojej utraty zdrowia, twojego samopoczucia, twojego wkurzenia codziennego, że pościel wywieszona na sznurkach przed domem śmierdzi ci w nocy kurnikami sąsiada, który macie w nosie, tak? Bo liczy się jego własność, jego majątek, jego pieniądze, a ty się nie liczysz w ogóle. No, jeżeli to jest w porządku, jeżeli to jest normalne we współczesnym świecie, no to chyba coś jest nie tak. No więc to jest w ogóle, słuchajcie, no to brak szacunku dla mieszkańców w ich własnej wsi. Zgłaszają się do nas mieszkańcy głównie z takim problemem, że ta lokalizacja jest zbyt blisko, że została wyznaczona jakby nie biorąc ich sąsiedztwa pod uwagę, czyli ludzie są po prostu zepchnięci na margines i w ogóle nikt nie zwraca na nich uwagi. Liczy się tylko inwestor, który na dodatek przeważnie już teraz w 90 ponad procentach nie jest mieszkańcem tej wsi. On w ogóle mieszka gdzie indziej, tak? Natomiast swoje syfy przynosi tym ludziom na podwórko. Negatywne skutki to jest spadek wartości nieruchomości, to jest odpływ mieszkańców, którzy wiadomo szukają miejsc bardziej atrakcyjnych, a już na pewno bardziej sensownych i takich ciekawych pod względem otoczenia, w jakim żyjemy, bo jednak ono ma wpływ ogromny na nasze samopoczucie, na to, jak funkcjonujemy na co dzień. No i konflikty społeczne. I infrastruktura, tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest ona bardzo, bardzo niszczona w związku z tym, że tak dużo mamy tych inwestycji w postaci wielkoprzemysłowych ferm. Jesteśmy dzisiaj w gminie Żuromin. Jest to rejon o największej koncentracji przemysłu drobiarskiego i chlewni w Polsce. I już obecnie władze lokalne całkowicie sprzeciwiają się powstawaniu nowych ferm i chcą ten przemysł nie tylko zatrzymać, ale też spowodować, aby istniejące fermy były mniej uciążliwe dla ludzi. Każdy powie, że śmierdzi i to jest, nie ma czegoś takiego, że to jest subiektywne. Już teraz nawet ci, którzy nie mają węchu, uważają, że śmierdzi, no bo tak jest po prostu. Oczywiście oprócz tego no, infrastruktura drogowa, tego typu sprawy rozjeżdżane, przecież to jest rolnictwo według prawa, a faktycznie przemysł, który jednak użytkuje tą całą infrastrukturę. Poza tym no, mówi się miejsca pracy, no, jednak to jest w większości zmechanizowane wszystko, więc to nie jest tak, że tych miejsc pracy jest bardzo dużo i że dajmy ludziom pracę kosztem spokoju i komfortu życia innych, tak? Czyli niech 200-osobowa wieś cierpi życie w niekomfortowych warunkach i prawdopodobnie szkodliwych, dlatego że 2 osoby dostaną pracę, a jedna będzie zarabiała kupę pieniędzy. Niejednokrotnie też słyszę takie zarzuty ze strony osób niezadowolonych, że przecież pani ogranicza rolnictwo. To nie jest żadne rolnictwo. Tam, gdzie na hektarze stoi 30 kurników, czy stoi 5 chlewni, to nie jest rolnictwo, to jest po prostu przemysł. No problem jest taki, że w którymś momencie hodowla zwierząt gospodarskich, takich, prawda, na pożywienie, wymknęła się zupełnie spod kontroli i jakby prawo nie dorosło do tego stanu rzeczy, który mamy. Tego się zaczęło robić coraz więcej, w zasadzie budowanych obiektów bez żadnych zasad. To jest właśnie producent 20 000 ton odchodów, pewno kilku ton amoniaku, siarkowodoru rocznie, plus różnego rodzaju pyłów, które są no, bardzo niebezpieczne. Gmina Żuromin boryka się z nadmierną koncentracją ferm drobiu, a ostatnio również trzody chlewnej. Myślę o takich inwestycjach wielopowierzchniowych, wielotowarowych. Wpływa bardzo dużo protestów, to rodzi konflikty społeczne, to powoduje obniżenie wartości nieruchomości. Co więcej, po prostu my chcemy oddychać normalnie świeżym powietrzem, chcemy żyć, chcemy móc wyjść na taras, na balkon i wypić normalnie herbatę.
to, że powstał plan zagospodarowania przestrzennego dla większości naszych miejscowości wiejskich, to pozwoliło zablokować około 100, mogę powiedzieć śmiało 100 potężnych inwestycji uciążliwych. Ludzie, którzy no nie mają czasu, tak, nie wiem, nie siedzą i nic nie robią, tylko pracują, zajmują się dziećmi, domem i tak dalej, poświęcają kupę czasu po to, żeby się w ogóle zorientować, jak sobie z tym radzić. To jest najbardziej wkurzające. Brak wsparcia, brak pomocy, niezrozumienie, może kwestia często takiej, no nie wiem, to nie jest miłe, tak, wszystko. To jest bardzo niepozytywne, to jest konflikt społeczny na dużą skalę i to wszystko jest takie frustrujące.